Cześć, w dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie, jak działa Kurzmark, czyli przeklęta pieczęć Orochimaru. Oczywiście zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki i dzwoneczka, żeby widzieć każdy film, który się tu pojawia nowy na kanale. No i teraz przechodzimy już do przeklętej pieczęci. No i zacznijmy od samego początku. Przeklęta pieczęć to pieczęć, którą Orochimaru stworzył, badając umiejętności Jugo. Jugo, jakby ktoś nie pamiętał, to ten z pomarańczowymi włosami. Pochodził on z klanu, który był w stanie absorbować czakrę mędrców z rzeczy dookoła siebie, ale nie robił tego z pomocą ani węży, ani żab. I przez to przy wchłanianiu za dużej jej ilości nie zmieniał się ani w węża, ani w żabę, tylko w coś innego. I czym jest to coś innego, wyjaśnię później. Wracając do wątku, Orochimaru był w stanie tworzyć te pieczęcie właśnie przez badanie umiejętności Jugo. No i tutaj dochodzimy do tego, czym jest przeklęta pieczęć. Przeklęta pieczęć to jutsu stworzone przez Orochimaru, dzięki któremu można te umiejętności Jugo dać komuś. Przy okazji Orochimaru implementował też trochę swojej czakry i nie dość, że czakra Jugo i pieczęć stworzona na bazie tych umiejętności dawała dodatkową siłę tej osobie, to Orochimaru mógł powoli zaczynać nią sterować i mieć też cząstkę siebie w danej osobie dzięki tej pieczęci. A co ta cząstka czakry Orochimaru zmieniała w tej pieczęci, jest też bardzo istotne, więc oczywiście wyjaśnimy to później. Istotne jest też to, że Orochimaru tej pieczęci nie dawał byle komu, a przynajmniej nie wtedy, kiedy chciał, żeby ta osoba tą pieczęcią faktycznie wzmocniła swoje umiejętności i pozwoliła mu ostatecznie przejąć kontrolę nad daną osobą, bo Orochimaru oczywiście podczas testów dał tą pieczęć dużej ilości osób i no niestety większość z nich nie skończyła dobrze. I dlatego właśnie selekcja była tak ważna przy dobieraniu osób, które mogły zostać zapieczętowane tą pieczęcią, ponieważ przeżywalność osób, które dostały tylko tą pieczęć, wynosiła 10%, a to dopiero początek tak naprawdę niebezpieczeństw, które ta pieczęć niosła za sobą. Skoro mamy takie totalne podstawy działania pieczęci omówione i skąd ona się mniej więcej wzięła, to muszę powiedzieć, że wzmacniała ona też użytkownika i jeśli był w stanie zapanować nad jej mocą i używać jej, to jego umiejętności się drastycznie zwiększały i był też w stanie osiągnąć wyższą formę, o której mówiłem wcześniej. Porównując do tego, jak działa ta pieczęć i jak działają te umiejętności Jugo, to jest w stanie absorbować tą energię z natury, no i działa trochę jak tryb mędrca, jak Sage Mode Naruto lub Kabuto. Wiadomo, one pochodzą jedne od żab, drugie od węży. Ten jest tym trzecim sposobem i jeśli chodzi o zwiększanie siły, można zdecydowanie stwierdzić, że działa podobnie. Może niekoniecznie tak samo, ale podobnie. Przy okazji Orochimaru nigdy nie nauczył się korzystać z trybu mędrca, ale na pewno uczenie się go w Świątyni Węży pomogło mu w tworzeniu tej pieczęci, no właśnie dlatego, że bazuje ona na tej samej energii. Jest wiele wzorów przeklętej pieczęci i najważniejsze to pieczęć nieba, którą ma Sasuke i Anko, pieczęć ziemi, którą ma Kimimaru i pieczęć nieba i pieczęć ziemi to są podobno te najsilniejsze, które mogą ze sobą rywalizować i tylko pieczęć ziemi tak naprawdę może dorównać pieczęci nieba, ale widziałem też sceptyczne głosy, że te pieczęcie się od siebie niczym nie różnią, bo dają te same umiejętności i podobne rzeczy, ale jednak według mnie w tych ostatecznych formach tych pieczęci są różnice i są inne przemiany, więc według mnie tą pieczęć ziemi i nieba trzeba traktować mniej więcej na równi. Zresztą z jakiegoś powodu one się nazywają inaczej i mają inne znaki, zostawiają inne znaki na ciele. No i według mnie niebo i ziemia to są te pieczęcie, które powinniśmy uważać za dwie najsilniejsze, a słabszymi pieczęciami są zdecydowanie pieczęć czwórki dźwięku, tą, którą nosił Jiro, Bokidomaru, Tayuya, Sakon i Ukon. Wiem, czwórka dźwięków wymieniłem 5 osób, ale Sakon i Ukon tak naprawdę liczymy jako jedno, więc w czwórce dźwięku było 5 osób. No i najsłabszą z pieczęci była przeklęta pieczęć więźniów. No i ona działała tak, że nie dodawała jakichś specjalnych umiejętności, tylko jeśli więzień oddalał się lub był za blisko danej osoby, mogła go ta pieczęć zabić, no i po prostu ułatwiała kontrolę nad więźniami w celach Orochimaru. A więc jeśli mamy już wyjaśnione, jak ta pieczęć działa, skąd się wzięła i jakie są jej rodzaje, to zacznijmy sobie omawiać to, co się dzieje, kiedy się taką pieczęć dostanie. Tak jak już mówiłem, jeśli się dostanie tą pieczęć, to i tak szansa na przeżycie wynosi tylko 10%. 90% osób, które taką pieczęć dostawało, umierało od razu. Jeśli taką pieczęć już dostaniemy i przeżyjemy chwilę, to po pierwsze wywołuje to w nas ogromny ból, a po drugie ciężko może być ją kontrolować i nawet po dostaniu tej pieczęci może się okazać, że nie będziemy w stanie jej kontrolować. Co jest równoznaczne z tym, że nie będziemy w stanie używać jej mocy.
Więc jeśli komuś udało się przeżyć po otrzymaniu pieczęci od Orochimaru i był w stanie korzystać z jej mocy, no to mógł zacząć korzystać z pierwszego poziomu pieczęci. I było to równoznaczne z tym, że uczył się też korzystać z tej pieczęci i wykorzystywać wszystkie nowe umiejętności i wzmocnienia, które ten pierwszy poziom mu dawał. No i pierwszy poziom używania pieczęci objawia się tym, że na ciele pojawiają się znaki, które wychodzą bezpośrednio z tej pieczęci. No i ciekawe tutaj jest to, że każdy użytkownik tej pieczęci, nawet jeśli była to ta sama pieczęć, ma inne znaki pokrywające ciało. Osoba, która używa pierwszego poziomu tej pieczęci, może kontrolować siłę, z jaką wykorzystuje ten pierwszy poziom. Czyli na przykład jeśli potrzebuje wzmocnienia o 15%, to 15% ciała jest pokrywane przez te znaki. Jeśli potrzebuje powiedzmy 50% wzmocnienia, to 50% ciała jest pokrywane. No a jeśli potrzebuje wykorzystać pierwszy poziom pieczęci w 100%, no to 100% ciała jest pokrywane przez ten kształt. No i tutaj dochodzimy do pierwszej dużej wady używania tych pieczęci. Bo pomimo moich jakichś tam wspominek o tym, że nie jest tak wcale dobrze używać tej pieczęci, że Orochimaru dodał tam cząstkę swojej czakry, no to tak naprawdę wymieniam teraz same plusy i korzystanie z tej pieczęci, skoro jeszcze wzmacnia naszą moc, powinno być tak oczywiste jak uczenie się Sage Mode albo innych rzeczy, które są w stanie zwiększyć naszą siłę na polu walki. Ale pieczęć jest zaprojektowana tak, że powoli przejmuje kontrolę nad użytkownikiem i dzieje się to zdecydowanie bardziej, kiedy ta osoba jej częściej używa. No i w dodatku zmienia charakter i zachowanie tej osoby na dużo bardziej wybuchowe i odklejone od rzeczywistości. Pieczęć jest zaprojektowana tak, aby osoba, która jej używa, z czasem traciła poczucie własnego siebie. I widać to po tym, jak Sasuke podczas egzaminów używa pierwszego poziomu tej pieczęci pierwszy raz i staje się od razu dużo bardziej brutalny, agresywny. Zresztą on podczas użycia tej pieczęci masakruje praktycznie tego gościa z Wioski Dźwięku. Zresztą macie to teraz na ekranie. Jedyne co go uratowało to to, że był tam Naruto i Sakura. Drugi poziom pieczęci natomiast aktywuje się dopiero wtedy, gdy osoba zostanie postawiona na skraju śmierci. I właśnie dlatego, żeby aktywować ten drugi poziom, Orochimaru wyprodukował substancję, która jako skutek uboczny ma śmierć. I dzięki temu, że skutkiem ubocznym tej substancji jest śmierć, to aktywuje się drugi poziom tej pieczęci. Wyjątkiem od tej reguły był Sasuke, który przez to, że Kakashi założył mu blokadę na tą pieczęć Orochimaru, to był w stanie jej używać z własnej woli, czyli wtedy, kiedy on chciał, żeby się aktywowała, ona się aktywowała, ale inni musieli się postawić na skraju śmierci, albo przeciwnik musiał ich postawić na skraju śmierci, żeby móc aktywować drugi poziom pieczęci. No i drugi poziom pieczęci w przeciwieństwie do pierwszego całkowicie zmieniał wygląd osoby, która go aktywowała. Użytkownika na drugim poziomie ciężko było poznać, w różnych przypadkach dodawał ten poziom rogi, dodatkowe ręce lub skrzydła, tak jak w przypadku Sasuke, zmieniał też kolor skóry, włosów, oczu i w większości te postacie miały dłuższe włosy. Jirobo mówił, że pieczęć poziomu drugiego daje mu 10 razy większą siłę, co może być prawdą, ale warto zauważyć, że na przykład Sasuke i Kimimaro mieli jeszcze lepsze pieczęcie od niego i no jakby dostawali 10 razy większą siłę, to naprawdę byliby dużo silniejsi. No a tacy nie byli. Myślę, że najlepiej to chyba pokazuje walka Sasuke z Itachim, no bo on tam jeszcze na koniec wiadomo już Itachi pozbywa się pieczęci i Orochimaru z Sasuke swoim mieczem, ale on wcześniej używał drugiego poziomu pieczęci i no nie wydaje mi się, żeby on później tak samo w Shippudenie przed tymi wydarzeniami z walką z Itachim, żeby był 10 razy silniejszy niż jego aktualna wersja. Raczej bym to ograniczył, nie wiem, do siły fizycznej, no bo wyobraźmy sobie, kurde, gdyby Sasuke nie stracił pieczęci w walce z Itachim, to byłby jeszcze silniejszy i tak naprawdę boostowałoby to jego siłę 10-krotnie, więc Mangekyo Sharinganem albo z Rinneganem, jeśli mógłby używać pieczęci i byłby do tego 10 razy silniejszy w drugim poziomie pieczęci, no to by była gruba przesada. I wiemy, że tak nie było, bo Sasuke nie był aż 10 razy silniejszy wtedy, kiedy używał drugiego poziomu. No i widać to chociażby przy walce z Deidarą czy z Naruto. Także mówiąc o 10-krotnie większej sile, zdecydowanie zostałbym przy tym, że była to siła fizyczna, tym bardziej, że Kidomaru potrzebował tej siły fizycznej, żeby naciągać łuk, więc jemu też ta podstawowa siła fizyczna się zwiększała. Więc skoro już wiemy, jak działał pierwszy i drugi poziom i na czym mniej więcej polegał, przechodzimy do problemów, do głównych problemów używania przeklętej pieczęci Orochimaru i niebezpieczeństw, które się za nią ciągną, pomimo tego, że 90% śmiertelności to już jest jeden z problemów, które niesie ze sobą ta pieczęć, ale na pewno nie jest to koniec niebezpieczeństw, które używanie tej pieczęci za sobą niesie. Bo nowe umiejętności, dużo większa siła i zmiana wyglądu oraz kształtu ciała kosztuje całkiem sporo. No bo tak jak mówiłem, problem jest przede wszystkim w psychice, na którą wpływa pieczęć i sprawia, że taka osoba staje się dużo mniej stabilna psychicznie, gubi własnego siebie i gubi to własne ja.
przez co Orochimaru ma dużo łatwiejszą kontrolę nad użytkownikiem tej pieczęci. Jest ta osoba też, tak jak mówiłem, niestabilna psychicznie, no i Orochimaru może nią w bardzo łatwy sposób manipulować. Jakby tego było mało, użytkownik takiej pieczęci musi ciągle dawać czakrę, żeby móc używać tej pieczęci, więc ona wzmacnia cię wtedy, kiedy jej używasz, ale jeśli przestaniesz jej używać, dalej musisz oddawać jej swoją czakrę, więc na dłuższą metę chodzisz ciągle osłabiony i część twojej czakry jest ciągle zużywana przez pieczęć. Więc nie dość, że pieczęć powoli przejmuje nad tą kontrolę, to jeszcze w pieczęci jest też czakra Orochimaru i to sprawia, że on się staje praktycznie nieśmiertelny, bo dopóki żyje chociaż jedna osoba z przeklętą pieczęcią Orochimaru, jest się w stanie wskrzesić właśnie z jej ciała. Biorąc pod uwagę obsesję Orochimaru na punkcie nieśmiertelności, jest to naprawdę całkiem sprytnie wymyślone, no ale jako użytkownik tej pieczęci nie chcesz wiedzieć i nie chcesz, żeby Orochimaru mógł się w każdej chwili, kiedy będziesz osłabiony, z ciebie wskrzesić. No i podsumowując, najważniejsze informacje w tym filmie to: po pierwsze, Orochimaru stworzył pieczęć na podstawie umiejętności Jugo oraz trybu mędrca Sage Mode. Jest on jedyną osobą, która może dać komuś tą pieczęć. Pieczęć ma 2 poziomy. Pierwszy z czarnymi znakami na ciele oraz drugi zmieniający całkowicie wygląd postaci. 90% osób, które dostaje tą pieczęć, umiera, zanim jest w stanie skorzystać z umiejętności, które ona daje. Z pieczęci może odrodzić się Orochimaru, ponieważ domieszał on swoją czakrę do czakry Jugo i przez to jest on praktycznie nieśmiertelny, dopóki żyje jakaś osoba z tą pieczęcią na świecie. Pieczęć została stworzona po to, aby Orochimaru ostatecznie mógł przejąć kontrolę nad jej posiadaczem. No i to już koniec. Mam nadzieję, że taki format wam się podobał, że takie wyjaśnianie, jak co działa, na czym polega, że zrobiłem to wystarczająco dobrze i każdy zrozumiał, na czym polega przeklęta pieczęć Orochimaru. Jeśli widzicie jakieś momenty, gdzie coś jest niedopowiedziane, gdzie czegoś nie wyjaśniłem, to dajcie znać w komentarzu. No i dajcie też znać, czy taki format wam się podobał i czy wiedzieliście te wszystkie informacje o przeklętej pieczęci Orochimaru. No i jeszcze jedna rzecz. Jeśli byście chcieli film, w którym omówię najsilniejsze transformacje drugiego poziomu tej pieczęci, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, suba i dzwoneczek, napisać komentarz. To już jest faktyczny koniec. Ja się żegnam. Cześć.